Czego dotyczy problem? Zdejmijmy koronę z głowy kulona, bo niektórzy myślą, że to jest jakiś święty graal. Dlaczego to się tak dzieje? O co chodzi z tą usterką? Może Was poradzić prąd. Jezus Maria. No i co? Na co jeszcze ludzie się skarżą? Taki tranzystor SOT23. Podsumowując, pamiętajcie, aby pasja nas łączyła, nie dzieliła. Cześć, witajcie. Dzisiaj będzie o ciemnych stronach kulona 820 i nie tylko, bo co chwilę na maila dostaję maile i zdjęcia na grupie pasjonatów prostowników Mr. Akumulator na Facebooku. Są takie i takie. Także ogólnie porozmawiamy sobie o kulonach, ich ciemnych stronach, ale teraz skupimy się na 820. Pierwsza sprawa, jak kupicie sobie kulona, skąd wiedzieć, jakie ma wgrane oprogramowanie? Czekamy, wszystko się wyłączy. Podłączamy, tu mamy napisany soft i jest po rosyjsku. Żeby go mieć po angielsku, tutaj nie da się nic przestawić, trzeba wejść na stronę. Robert nagrał o tym film, jak go zaktualizować. Link do strony jest tutaj. No i chciałem zrobić go po angielsku, żeby do filmu, ale co się okazało, teraz aktualnie pracują nad nowym oprogramowaniem, więc totalnie zdjęli możliwość pobierania jakichkolwiek plików dotyczących kulona 820. I tam jest komunikat na stronie, jakich modeli dotyczy problem. I teraz tak, problem jest napisany od numerów takich i takich. Tu tam są jakieś numerki, mówię o co chodzi. Tutaj z tyłu, jak są kable do wyjęcia, jest numer naklejony, taką, nie wiem, to jest gwarancyjna jakby ta plomba. Tu góry nogami to jest teraz, to jest BS 1120 08758. I teraz na podstawie tego BS 1120 ten kulon jest jakby objęty wadą. Także ja już go tutaj rozkręciłem wcześniej. Wczoraj nagrywaliśmy film o tym, co jest w środku kulona. Na kanale Mr. Akumulator też link Wam podam na końcu, tutaj w kartach będzie wszystko. Wszystkie linki w opisie filmu. Kulon jest skręcony ogólnie na takie wkręty. To jest też ważne, że te tutaj są nacięte podstawki. Więc jak skręcamy go później, tu nie ma różnicy, ale tu jest taki plastikowy i ten pypeć musi wejść w to. Także żebyście dokładnie to sobie dopasowali. Ja go teraz rozkręcam i widzimy się za chwilę. Kulon już rozkręcony. Tutaj lepiej widać tą plombę, te numery, o co chodzi. Co jest bardzo ważne, tu są dwa kondensatory na 350 V i one napięcie sieciowe nam wyprostowane tutaj trzymają, więc tak jak ja przed chwilą miałem podłączonego kulona, otwieram, trzeba uważać, żeby się nie porazić. Również trzeba uważać na ten radiator, tu jakiś potencjał może występować. Także lepiej jak go po podłączeniu odczekać z 10-15 minut, aż to się wszystko rozładuje, a i tak po odkręceniu tej płytki uważać. Jak kulon jest zbudowany? Czego dotyczy problem? Tu jest wentylator. Wentylator jest 12V 0,15 A i teraz tak, jest jakaś tam wersja oprogramowania, która ma inteligentne, automatyczne dobieranie prędkości wentylatora, żeby nie było non-stop głośno. I o tyle, o ile jak wentylator się non-stop kręci na maksa, ten problem nie występuje. Jeśli ustawimy sobie te inteligentne ładowanie, to przy prądzie pomiędzy 3 a 4 A, jeśli nasz akumulator jest ładowany 3-4 A, to ten wentylator wchodzi na taką częstotliwość sterowania, że przepala się tranzystor, który nim steruje, wentylator przestaje się kręcić. Jak wentylator się przestanie kręcić, przestanie nam chłodzić tutaj przez ten kanał, przestanie być pompowane powietrze i na przykład mogą się spalić elementy, które są na radiatorach. Czyli kulon idzie wtedy out, no i mamy jakieś zwarcie, wybuch, coś tam. Jak się przed tym zabezpieczyć? Najłatwiejsza sprawa jest taka, że wymieniamy wentylator na większy, ten ma 40×40 mm, bierzemy wentylator 60×60 o prądzie mniejszym niż 0,15 A. Najlepiej są takie wentylatory 0,8 W. One mają prąd zbliżony do około 100 mA. I to jest opcja, jak nie chcecie nic lutować, tylko dosłownie uwalacie dwa przewody, czarny, czerwony, dajecie większy wentylator. To jest na zagrzanym takim plastiku, więc to trzeba będzie sobie rozwiercić nowe śrubki montażowe. No i z tym to sobie poradzi raczej każdy trochę mechanicznie doświadczony człowiek. Kolejna sprawa jest taka, że można wymienić wadliwy tranzystor na płytce, który jest pod spodem. Zaraz Wam pokażę co i jak. Tutaj mam też notatki i omówimy sobie, o co chodzi z tą usterką na poziomie elektronicznym. A, jeszcze ważna uwaga, jak nie chcecie nic robić, to po prostu w ustawieniach ustawcie, żeby non-stop na maksa się wkręcił wentylator i wtedy prawdopodobnie jesteście w miarę bezpieczni, jak nie chcecie w ogóle otwierać tego urządzenia. Dobra, mam już płytkę kulona. Te kondensatory, które mogą trzasnąć, znajdują się tu i tu, po tej stronie. Nas interesuje ten róg płytki i element opisany jako DVT1. Tutaj mam moje notatki i teraz tak. Tranzystor, który jest w tym kulonie użyty, to jest PDTA raz, 2, 3 ET i on ma 100 mA. Nasz wentylator, jak pamiętamy, ma 150 mA.
On wytrzymuje te 150 mA, jak jest całkowicie otwarty, ale jak on zaczyna się otwierać i zamykać i tak zaczyna sterować prędkością tego wentylatora, zaczyna się przegrzewać właśnie z tego powodu, tego przyłączonego prądu. No i jak się przepali, tranzystor się przegrzeje, to przestaje działać w ogóle wentylator i nam wtedy się termicznie uszkadza kulon. Jaki powinien być? Powinien być taki tranzystor PDTB 123ET, który ma 500 mA, czyli spokojnie może przełączać. Obudowa tego tranzystora to jest SOT23. Ta obudowa też jest inaczej nazywana, o tym może później. W środku tego tranzystora tak naprawdę to jest układ scalony o 3 wyprowadzeniach, gdzie ma tranzystor PNP z 2 rezystorami tak podłączonymi do siebie. I teraz tak. Elementy SMD, jako że są bardzo małe, koduje się oznaczeniami, bo ten napis tam się nie zmieści na elemencie i na elemencie mieszczą się inne napisy. Typu w datasheetie tych elementów jest napisane, że oznaczenie to jest jakakolwiek litera 21, a dobry to jest jakakolwiek litera 7S. I teraz Wam założę obiektyw i pokażę, jakie są oznaczenia na tym tranzystorze, bo tak naprawdę ten tranzystor steruje tranzystor VT4. Także moment, ja przełączam obiektyw, widzimy się za chwilę. Dobra, jesteśmy przy elemencie DVT1 i widać na nim oznaczenie W21 i jakiś tam numer, nie wiem, 93 to już oznaczenie producenta, jakiś numer serii, cokolwiek. W też może oznaczać producenta tego tranzystora. Nas obchodzi, że to jest coś tam, czyli gwiazdka 21. Teraz poszukamy drugiego elementu. O, tu mamy W7T i jakieś tam, nie wiem, 9.3 również, to może być rocznik, nas to nie obchodzi. Nas obchodzi te numerki oznaczeń tych tranzystorów. Czyli mamy W7T i W21. Ok, to wróćmy do moich notatek. Tu mam zapisane te rzeczy, to tu jeszcze mam. Po 21 stycznia 2021 raczej nie ma tej wady, aczkolwiek nie bierzcie mnie za wyrocznie, bo ja też mogę mieć złe informacje. Informacje pozyskuję z filmów rosyjskich, gdzie nie znam języka, także do tych filmów też dostaję Wam linki, do testów, co tam panowie nasi odkryli, wykombinowali. Wymieniają te tranzystory na BCX42 w obudowie SOT23, 125V, 800 mA. I tutaj bym chciał powiedzieć o tym, że tu mam takie tranzystorki. One są pakowane w takich oto listwach. Można wymienić na BCX42. Można również spróbować wymienić na BC807. To jest tranzystor, który też jest PNP. Nie ma wbudowanych tych rezystorów. Wytrzymuje 0,5 ampera 200 mW. Jest w obudowie SOT323. Obudowa SOT23 została uznana tak fajną obudową. Czekajcie, znajdę moją linijeczkę. Trochę ciekawostek na temat obudów. Tu mamy obudowę SOT23 i ona występuje w wersjach 3-pinowej, to jest to, 5-pinowej oraz do tej 5 ktoś uznał, zróbmy też nawet 6 i różne układy scalone w te obudowy się produkuje, się zamyka tam różne rzeczy. Bo ogólnie SOT to jest Small Outline Transistor, czyli tranzystor małych wyprowadzeń, mały tranzystor. I teraz wszystkie wersje SOT23 3-pinowe, to się nazywa właśnie 23-3, różnie to producenci oznaczają, ale ogólnie SOT23 albo SOT23-3 to jest jedna i ta sama obudowa. Co jeszcze warto wspomnieć? Tutaj też nawet mam dość popularny tranzystor 8550. On jest na trochę niższe napięcie, bo tu mam też wypisane parametry tych tranzystorów, one są 50V i coś tam, także ten 45V jest bliżej tego, 25V czy wytrzyma, nie wiem, też jest na 0,5 ampera, jest na 300 mV. Ogólnie można by było też, zgodnie z wyprowadzeniami, odlutować ten mały tranzystor i wstawić takiego dużego kolosa, zaraz Wam pokażę, o co mi chodzi. Tak naprawdę jakby nawet wstawić taki tranzystor, cokolwiek, tylko żeby wyprowadzenia się zgadzały z tym, jak powinny być na płytce. Jak one powinny być na płytce? Tu mamy pin pierwszy w lewym dolnym rogu i na naszym schemacie pin pierwszy idzie na bazę, pin drugi jest w prawym górnym rogu, to jest nasz emiter i pin trzeci to jest kolektor. Czyli jeśli byście chcieli polutować coś innego, to musicie się dopasować, żeby te 3 punkty, oczywiście możecie się polutować nie w tym miejscu, tylko na przykład jak ta ścieżka idzie tu, to tu możecie dać jedną nóżkę tranzystora, zobaczyć gdzie ta ścieżka idzie, tam dać tą nóżkę co trzeba. Przy takich już wymiarach obudowy tranzystora możecie się o wiele więcej pobawić.
Może już teraz mniej o tych tranzystorach. Co tu mam dalej zanotowane? Mam nadzieję, że to było ciekawe. Kolejna opcja. Jak chcecie sobie zobaczyć test, jak wyglądają temperatury tego tranzystora, jest kanał na YouTubie o nazwie Just Life. Jak wpiszecie wyszukiwarkę 820 w nawiasie DVT1, znajdziecie filmik, ja też wam go podlinkuję, o co chodzi. Jeśli nie chcecie ruszać tego tranzystora, możecie wymienić wentylator na przykład markę Sunon, 12V 6060 na 0,8 W. O co chodzi z tymi watami? Nie jest podany prąd na przykład czasami. Czasami tu nie jest podany prąd na tranzystorze. Moc, czyli waty, to jest I razy U, czyli napięcie razy prąd. I teraz sobie sprawdzamy. Jak mamy 0,8 W, to się równa prąd, którego nie znamy, razy 12V. Dzieląc przez 12, mamy 0,8 przez 12, to równa się 67 mA, czyli sobie sprawdzamy. I te 67 to jest poniżej 100 mA właśnie tego naszego zamontowanego tranzystora. I on przy takim przełączaniu cyklicznym powinien termicznie wytrzymać, powinno się nic nie stać. Więc można dać większy wentylator, który teoretycznie nam lepiej schodzi wnętrze obudowy, nie przeciąży nam tranzystora i to jest naprawdę najprostsza opcja, bo uwalamy te dwa przewody, dajemy plus minus większego wentylatora, dajemy większy, tutaj nawet to wystarczy, nie trzeba tu raczej nic mocno wiercić. Możecie dać też tranzystory, na przykład 0,11 A, 0,12 A, nawet widziałem, że ludzie montują do 0,16, tylko to już raczej przy takim prądzie, jak wymienicie sobie, to lepiej też wymienić tranzystor. Co jeszcze ludzie robią? Ludzie modyfikują chłodzenie. Tak jak widać, chłodzenie tutaj to są po prostu dwie wygięte blaszki. Nie chodzi o to, żeby element chłodzący był duży, tylko żeby skutecznie odprowadzał ciepła z miejsca powstawania tego ciepła. Czyli nawet lepiej za takim tranzystorem, żeby dać radiatorek. Zaraz wam pokażę jaki. Tu mam karton z różnymi radiatorami z płyt głównych. To są też fajne radiatorki z mostków na płytach głównych. Tak wyglądają przykładowe diody wyjęte z zasilacza ATX i właśnie ludzie pozyskują lepsze chłodzenie, nawet lepsze niż to z zasilaczy właśnie komputerowych. I wymieniają to na lepsze radiatory, bo lepiej taki radiator niż do wielkiego kawałka blachy przymocować do czegoś takiego, co akurat za plecami radiatora ma takie paseczki, bo jak tu mamy linię pleców tranzystora, mamy od razu takie paski, to powierzchnia odbierania ciepła z tego miejsca jest o wiele większa, niż jak mamy nawet wielki kawał stali. Po prostu efektywność oddawania ciepła, czegoś takiego żebrowanego, jest o wiele lepsza, niż jak da się po prostu wielki kawał blachy. Na co jeszcze ludzie się skarżą? Ludzie skarżą się na to, że te połączenia są nitowane. Tu są połączenia skręcane, tu jest większość rzeczy zrobione na nit. U niektórych właśnie przez to nitowanie nie przylega idealnie tranzystor plecami do blachy, ponieważ nit na przykład wygnie się właśnie akurat pomiędzy plecami a blachą i spowoduje delikatną szczelinę, która zamiast być wypełniona czymś, na przykład pasą termoprzewodząca, jest wypełniona powietrzem, a powietrze tak dobrze nie odbiera ciepła jak metal, więc nawet rozwiercenie tych nitów bardzo delikatne, danie tutaj śrubek, żeby to skręcić, danie jakiejś pasy termoprzewodzącej takiej do na przykład procesorów komputerowych, powinno też trochę poprawić chłodzenie, więc jak ktoś ładuje bardzo dużo mocno rozładowanych akumulatorów, to warto, żeby coś o tym chłodzeniu pomyślał, żeby je przerobić. Teoretycznie nawet samo przyklejenie na klej termoprzewodzący radiatorów nawet w taki sposób też potrafi je ochłodzić, chociaż wymiana na lepszy wentylator 60, który pompuje dużo powietrza, bo też są takie parametry wentylatorów, jak ile on metrów sześciennych lub litrów powietrza jest w stanie przepompować w ciągu na przykład minuty lub godziny. Także można też wymienić radiatory, polepszyć układ chłodzenia. Co tu mam jeszcze zapisane? Uwaga na... Właśnie. Zwróćmy szczególną uwagę, jakbyśmy chcieli cokolwiek robić, że plecy tych tranzystorków są metalowe. I często jest tak, że te metalowe plecy są podłączone razem z którąś z nóżką z wyprowadzeń, na przykład tutaj. Często jest tak, że plecy są połączone ze środkową nóżką. Tu jest taka silikonowa podkładka, która ma odizolować plecy, to jest chyba dioda, od potencjału tranzystora, bo gdyby na tym samym przewodzącym prąd metalowym radiatorze obydwa plecy tych dwóch elementów jakby byłyby połączone elektrycznie, no to po prostu byłoby zwarcie. Więc gdybyście cokolwiek kombinowali, to zobaczcie, że pod tą nakrętką tu jest taka plastikowa podkładeczka, która izoluje nam, żeby śrubka też nie przewodziła do tego, i tu jest taki silikonowy padzik izolujący plecy tego elementu.
To jest bardzo istotne, żebyście nie zrobili zwarcia, gdybyście chcieli modyfikować chłodzenie kulona. Postaram się Wam zaprezentować, o co mi chodzi. Mam multimetr w trybie brzęczyka, czyli jak jest przejście, to wiadomo. Teraz sobie sprawdzimy, czy ta nóżka jest połączona z plecami tej diody. Więc dotykam do nóżki, do pleców diody, no i piszczy, czyli jest przejście. Tu mam kilka elementów na jednym radiatorze, to są diody podwójne. Nie mają izolowanych pleców na żadnych podkładkach. Tu jest nawet narysowane, jak one są połączone. Anody są tutaj, i katody są połączone na środkowe wyprowadzenie. Teraz sobie przemierzymy, jak te diody działają. Biorę na środek tu 0,3 V spadku diody zapewne Schottkiego, ale ten potencjał nie jest podłączony do żadnego z wyprowadzeń tej obudowy. A przy tej obudowie środek z plecami piszczy. Dlatego ten element jest izolowany. Tutaj również można zobaczyć, środkowe wyprowadzenie jest połączone z plecami. To byłby problem, to mogłoby być zwarcie. Także takich rzeczy trzeba być świadomym. To jest też bardzo istotna informacja, ponieważ jeśli urządzenie pracuje i dotkniemy na przykład tutaj, zobaczymy, czy potencjał po stronie pierwotnej występuje na radiatorze, bo te radiatory nie są uziemione, nie są podłączone do masy. Często też tak się robi, że na radiatorach jest na przykład po prostu masa. Tak. Czyli nasze napięcie przełączane przez ten tranzystor tu będzie obecne, więc tu może nawet się pojawiać do 350 V. Jeśli urządzenie operuje, dotknięcie radiatora, może Was porazić prąd. Także to jest istotne. Co mam jeszcze tutaj w moich notatkach? Radiatory, uwaga na podkładki. Tu jest schemat z filmiku, który również będzie w opisie. O co chodzi ze sterowaniem? W wersji Kulona 912 sterowanie wygląda tak, że mamy wentylator, jest sterowany tranzystorem NPN, bo strzałka jest w tą stronę, tak jest sterowany, a później to zostało przekształcone, że jest sterowane tym tranzystorem PDTD, czyli AB to są tranzystory PNP i podejrzewam, że CD to są tranzystory NPN, tu też widać, że to jest NPN, sterowany bezpośrednio z takiej obudowie. Ten był mocarnym tranzystorem, bo był aż 1A, był w większej obudowie SOT89, no i też to był taki tranzystor BCX56, 16. Tu mam notatkę, że właśnie 23,3 to jest to sama obudowa co SOT23, bo on ma warianty 3, 5, 6 pin, a w Kulonie 820 jest to zrobione tak, że mamy tranzystor PNP od strony plus 12V, właśnie nasz ten PDTA 123ET, to jest, i nim steruje ten tranzystor PDTD. I to jest też tranzystor NPN, a to jest PNP. Takie są zmiany. Pomiędzy nimi tutaj jest rezystor 1 kg, czyli wymieniając go na tranzystor, który już w środku nie będzie miał wbudowanych tych rezystorów, nic się nie powinno stać. Oczywiście nie wiem, jakich wersji PCB dotyczy ten schemat. Ogólnie każdy projektant oznacza jakieś tam wersje, na przykład tu mamy Q coś tam 203, tu mamy napisane, jaki to jest rewizja płytki, tak żeby inżynier mający schemat wiedział, czy schemat jest zgodny z wykonaną płytką. Tu mamy też te oznaczenia. No i tyle. Także podsumowując, najprostsza opcja to jest wymienić tylko i wyłącznie wentylator. A co tu jeszcze jest ciekawego? Tu jeszcze trzeba było wyjąć taką taśmę i ktoś może zapomnieć, Jezus Maria, w którą stronę dać taśmę? Bo tu zamiast wtyczek ogrodzonych, że tak powiem, są użyte po prostu goldpiny. To jest po to, żeby minimalizować koszty produkcji, ale jest opis i jak tutaj widać jest takie wcięcie, to te wcięcie oznacza tutaj takiego pypca, więc jak ma być taśma, to ma być w tą stronę, czyli nasze wcięcie ma być tak. I tutaj też jest oznaczone, gdzie ma być wcięcie. Tutaj z tej strony jest nasze wcięcie, więc taśma ma iść tak. Nie wiem, co Wam jeszcze mogę powiedzieć. Weryfikujcie, bo to, co Wam powiedziałem, to jest zlepek różnych informacji z całego internetu. Ja Was też nie chcę wprowadzać w błąd. Oczywiście staram się najlepiej jak mogę, żeby być ok, zgodnie z moją wiedzą. Aczkolwiek sytuacja jest dynamiczna. Wiem, że tam pracują dzień i noc nad rozwiązaniem problemu, jeśli chodzi o oprogramowanie.
Więc też warto śledzić stronę Balsa.ru, warto śledzić stronę na Facebooku, forum pasjonatów, prostowników Mr. Akumulator. No i na koniec w ogóle pytanie, dlaczego to się tak dzieje? Tranzystor jest często używany jako klucz, czyli albo ma być na maksa zamknięty, albo na maksa otwarty. Jeśli jest na maksa otwarty, to jego rezystancja jest bliska zeru i jak płynie przez niego te pół ampera, no to 0 czyli 0,00001 razy pół ampera to jest nic, więc moc się na nim nie wydziela, a jeśli on zaczyna się szybko przełączać, te momenty, kiedy jego rezystancja się zmienia, zanim będzie maksymalnie otwarty i maksymalnie zamknięty, to w tym czasie, kiedy to się przełącza, on zaczyna zachowywać się jak rezystor. I przez ten czas przełączania on na przykład zachowuje się jakby miał 5, 10 ohmów, 100, 1000 i dopiero ten. I wtedy prąd płynie i teraz pół ampera razy na przykład 100 ohmów, no to już jest to jakaś moc. Sterowanie wentylatorem właśnie na tym polega, że jak on zaczyna się szybko otwierać i zamykać, to on się zaczyna grzać od tego właśnie otwierania, zamykania, bo przez te krótkie momenty czasu on się zachowuje jak rezystor. No i do tego rośnie jego temperatura, się przepala. Więc jak tranzystor mamy tylko otworzyć i on już jest otwarty, ma 0 plus rezystancję i sobie tam przewodzi, to on wytrzymuje to. Jak ma być totalnie zamknięty, że robi przerwę w obwodzie, prawie żaden prąd nie płynie, no to skoro nie płynie prąd, to nie wydziela się na nim moc, ale właśnie przez te momenty pracy on tego nie wytrzymuje. Dlatego one właśnie się palą. To też mówiłem w poprzednim odcinku z Robertem, jak sobie tam patrzyliśmy na wnętrze tego kulona, o co tam chodzi. No i co? Pamiętajcie, aby pasja nas łączyła, nie dzieliła. I zdejmijmy koronę z głowy kulona, bo niektórzy myślą, że to jest jakiś święty graal, to tylko wyłącznie on ładuje akumulatory. Tak naprawdę to jest tylko chińska programowalna przetwornica. Cała magia to jest właśnie oprogramowanie i software. Wiedzy, myślenia i doświadczenia przy ładowaniu akumulatorów nigdy za wiele. Jakbyście chcieli sobie wymienić ten wentylator, polutować, to zapraszam Was na mój film tu o lutowaniu. I koniecznie zobaczcie jeszcze filmy Piotra Pięciaka, czyli Piotr P. na YouTubie. Ma super serię termoinspekcji, pokazuje tego kulona, jak tu się wszystko grzeje kamerą termowizyjną. Linki w opisie na dole filmu. No i co? Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć!